Opuściliśmy województwo pomorskie i jedziemy drogami województwa mazowieckiego. Pierwszym większym miastem jest Przasnysz, miasto powiatowe leżące nad rzeką Węgierką. Mijamy kolejno klasztor mniszek Klarysek Kapucynek wzniesiony w 1616 roku oraz dawny zespół klasztorny benedyktynów, obecnie pasjonistów z kościołem świętego Jakuba i świętej Anny. Kościół wzniesiony w latach 1588-1618 jest uznawany za jeden z najpóźniejszych kościołów gotyckich w Polsce. Mijany budynek to liceum ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej. Zbudowano go w latach 1910-1923. Przasnysz, miasto królewskie, otrzymał przywilej miejski na prawie chełmińskim w 1427 roku z rąk księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. W XVI wieku Przasnysz był trzecim ośrodkiem miejskim Mazowsza po Warszawie i Płocku. Okres świetności miasta zakończył się po wielkim pożarze w 1613 roku, zarazach i najeździe Szwedów. Po trzecim rozbiorze Polski Przasnysz znalazł się w składzie Królestwa Prus. Między Prusami a Rosją toczyły się ciężkie walki w czasie I wojny światowej. Przasnysz liczy obecnie około 17 000 mieszkańców. Na granicy miasta żegna nas Bocian. Jedziemy teraz wąską drogą wojewódzką 544. Mijana miejscowość to wieś Krasnosielc, przez pewien czas miasto. Na rynku wznosi się pomnik Tadeusza Kościuszki, ufundowany w 1934 roku ze składek społeczeństwa Krasnosielca. W Krasnosielcu urodził się Benjamin Warner, pierwotne nazwisko Wonsel, ojciec współzałożycieli wytwórni filmowej Warner Bros., braci Hirsza Harego, Abrahama, Alberta i Samuela Sama. Trzej bracia także urodzili się w Krasnosielcu pod koniec XIX wieku. W 1889 roku wyemigrowali wraz z matką do Ameryki. Po lewej stronie drogi biegnie linia kolejowa nr 35 łącząca Ostrołękę ze Szczytnem. Szynobus zatrzymał się na przystanku Nowa Wieś Kościelna. Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi został zbudowany w latach 1976-84. Mijamy rzekę Omulew, dopływ Narwi i wjeżdżamy do Ostrołęki. Na rondzie skręcamy w ulicę Warszawską. Mijamy mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką, wzniesione w 1931 roku w 100. rocznicę bitwy stoczonej z wojskami rosyjskimi podczas powstania listopadowego. Przejeżdżamy przez rzekę Narew, zostawiając Stare Miasto i Śródmieście Ostrołęki po prawej stronie drogi krajowej DK 61. Ostrołęka po raz pierwszy została wymieniona w dokumencie księcia mazowieckiego Siemowita III, który nadał jej przywilej wójtostwa w roku 1373. W 1526 roku miasto zostało włączone do Królestwa Polskiego. Podczas najazdu szwedzkiego Ostrołęka została całkowicie zniszczona. Mijamy Muzeum Żołnierzy Wyklętych, otwarte 2 maja 2022 roku.
Ostrołęka była stolicą województwa w latach 1975–1998. Pojawiły się kominy elektrociepłowni Ostrołęka. Oddano ją do użytku w 1956 roku. Jedziemy Aleją Wojska Polskiego w kierunku Łomży. Mijamy ciekawą bryłę kościoła świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika. Zbudowano go w 1890 roku. Pierwotnie była to cerkiew prawosławna. Mijamy zajazd w Miastkowie. Mamy przed sobą połowę trasy Ostrołęka-Łomża. Miastkowo to już województwo podlaskie, powiat łomżyński. Wieś zmiankowana jest w 1413 roku. W XVIII wieku Miastkowo uzyskało lokację miejską, ale ją straciło w 1901 roku. Mijamy budynek szkoły podstawowej oraz klasycystyczny kościół parafialny z drugiej połowy XIX wieku. Wjeżdżamy w granicę Łomży, miasta powiatowego nad Narwią. Łomża była miastem królewskim korony Królestwa Polskiego. W latach 1975–1978 była stolicą województwa łomżyńskiego. Mijamy po lewej kościół Zmartwychwstania i cmentarz parafialny. Pierwszy gród zniesiono na przełomie IX i X wieku na nadnarwiańskiej skarpie zwanej Górą Królowej Bony, ale pod koniec XIV wieku przeniesiono go w bardziej dogodne miejsce. Prawa miejskie chełmińskie nadał Łomży książę mazowiecki Janusz I w czerwcu 1418 roku. Na przełomie XV i XVI wieku Łomża była trzecim najważniejszym miastem Mazowsza po Warszawie i Płocku. Po wojnach szwedzkich i klęskach żywiołowych nastąpił upadek miasta. Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku miasto zajęli Prusacy. W 1918 roku miasto zostało wyzwolone. Podczas II wojny światowej Łomża została zniszczona w prawie 70%. Dziś miasto ma nieco ponad 60 000 mieszkańców. Łomża jest miastem wielu wspaniałych zabytków, ale nasza trasa niestety je omija. W mieście nie ma dużych zakładów produkcyjnych, w których pracuje ponad 1000 pracowników. Chyba najbardziej znanym zakładem jest Browar Łomża, działający od 1968 roku, którego roczna produkcja wynosi około 1 000 000 hektolitrów. Wjeżdżamy już w granicę Białegostoku, stolicy Podlasia. Miasto położone nad rzeką Białą, dopływem Supraśli, liczy około 294 000 mieszkańców i jest w Polsce 10. miastem co do liczby ludności. Białystok, położony w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji, jest miejscem, w którym od wielu wieków żyli ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. Nadaje to miastu specyficzny charakter.
Z lewej strony mijamy współczesny kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, zbudowany w latach 1991-96, ale w stylu nawiązującym do baroku wileńskiego. Mijamy rondo Ronalda Reagana. Jedziemy teraz ulicą Zwycięzca. Pierwszym punktem zwiedzania jest modernistyczna bazylika mniejsza Świętego Rocha. Pojawiła się już wieża kościoła Świętego Rocha. Obejrzymy go w kolejnym odcinku.